Mam na imię Ewa, reprezentuję Fundację Arteria z Polski, która jest jednym z członków projektu REACT i dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów na temat dostępności w muzeach i szeroko rozumianym sektorze kultury. Dostępność w sektorze kultury, w tym w muzeach, oznacza taki sposób wykorzystania wielu rozwiązań technicznych, aby zaspokoić potrzeby różnych grup odbiorców. Jak mówi definicja słowa muzeum, jego 4 podstawowe funkcje to gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów. A skoro mowa o udostępnianiu jako ważnym zadaniu muzeów, to logiczne wydaje się, że powinny mieć one możliwość pokazywania swoich zasobów wszystkim zainteresowanym osobom, niezależnie od trudności funkcjonalnych, z jakimi te osoby się borykają. Świadomość stosowania dobrych rozwiązań jest coraz wyższa w skali Europy, a nawet świata, co oczywiście zależy od standardów życia i stopnia rozwoju oraz rozumienia kultury w danym kraju. Dostosowywanie oferty muzealnej do potrzeb różnych grup odbiorców jest podyktowane przepisami i ustawową koniecznością, ale i rosnącą świadomością decydentów na temat tego, co powinien oferować obiekt, aby każdy człowiek mógł w pełni uczestniczyć w odbiorze sztuki. Przyglądając się definicji dostępności cyfrowej, należy zwrócić uwagę na wielość interpretacji tego terminu. Najprościej można by stwierdzić, że dostępność cyfrowa to takie podejście do tworzenia stron internetowych, aplikacji, oprogramowania i treści, które umożliwia odbiór wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich stopnia niepełnosprawności, na zasadzie równości z innymi osobami. Warto odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że treści cyfrowe są dostępne. W tym przypadku odniesiemy się do zbioru dokumentów zawierających zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych, zwanych pod nazwą Web Content Accessibility Guidelines. Standard WCAG składa się z 4 głównych zasad. Pierwsza z nich to postrzegalność, czyli informacje przedstawiane przez witrynę muszą być tak podane, żeby mogły zostać odebrane przez osoby z różnymi ograniczeniami. Następnie funkcjonalność, a więc kontrolki i inne komponenty muszą być dostępne dla osób z różnymi potrzebami. Kolejna to zrozumiałość. Informacje na stronie i jej obsługa powinny być możliwie zrozumiałe dla osób z niej korzystających. I wreszcie ostatnia to solidność, a mianowicie struktura i działanie strony powinny spełniać standardy odpowiednie dla zastosowanych technologii, co ma umożliwić długotrwałe funkcjonowanie strony. Co dokładnie oznacza dostępność cyfrowa w sektorze kultury, a zwłaszcza w muzeach? Można by wymienić tutaj kilka aspektów, do których należą: stworzenie dostępnej strony internetowej, w tym dostępnego systemu sprzedaży biletów online. Zadbanie o publikowanie treści i materiałów w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej zgodnie z wymogami dostępności. Szkolenie administratorów stron internetowych na temat tego, jak zamieszczać treści w sposób dostępny i jakimi sposobami oraz kanałami komunikacji posługują się osoby ze szczególnymi potrzebami. I wreszcie dostępne programy komputerowe, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami dostęp do sztuki. Podsumowując, dostępność, w tym dostępność cyfrowa w muzeach i w całym sektorze kultury, może znacząco przyczynić się do wyrównania szans wszystkich odwiedzających i potencjalnego zwiększenia ilości zwiedzających wśród osób z różnymi niepełnosprawnościami.